Hej! Witajcie na kanale Basia w Ketozie, z tej strony oczywiście Basia. Zapraszam Was dzisiaj na serię 30 dni adaptacji, 30 dni gotowania z Basią. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawieniu łapki w górę i komentarzu oraz zaproszeniu wszystkich znajomych, z którymi zaczynacie nowy rok, nowa ja, nowe możliwości, nowe wyzwania i oczywiście ketozę, adaptację. W takim razie zaczynajmy! Ja sobie tutaj w ogóle przygotowałam kartkę. Na kartce zapiszę wszystkie składniki w ilości, jakiej ja będę dawała do swojej zupy. I wszystko podliczę później Wam też w fitatu, żebyście wiedzieli, jaka jest kaloryka, ile dokładnie tłuszczy wszystko ma i w sumie ja dla swojej informacji też super, że będę to wiedziała. Oczywiście tak, mam marchewkę, mam pietruszkę, mam seler, ale tego nie będę wliczała w makro, no bo też tego nie będę jadła. Będę tylko dla większej ilości witamin gotować właśnie na tych cytakach. Więc oczywiście marchewkę sobie możemy obrać, nie musimy, ja akurat obieram. Moi drodzy, też chciałam Wam dodać, że nie jestem żadnym dietetykiem, nie jestem też żadnym lekarzem, więc to wszystko, co dzisiaj Wam ogólnie przez cały okres, co będę dla Was gotować, są to moje... na podstawie moich umiejętności i tego doświadczenia, które gdzieś tam kiedyś już zdobyłam, będąc na ketozie. Dlatego to jest po prostu tylko taki przykładowy jadłospis. Czy skorzystacie, czy nie? Mam nadzieję, że skorzystacie, że się przyda to dla każdego. Okej, wezmę Was i pokażę, co jest potrzebne. Kochani, do mojego rosołu będę dodawała 3 marchewki, 1 pietruszkę, 1 seler, 1 cebulę. Boczuś jest bez kości. Do tego są udka, które jeszcze są zamrożone. Do tego karkóweczka i czosnek, który zapuścił mi korzenie już nawet. I smalec. Oczywiście możecie dodać sobie jeszcze jakiegoś pora bądź coś dodatkowego, co dodajecie zazwyczaj do zupy. U mnie jest w takiej wersji, zazwyczaj w takiej wersji jadam. Czosnku są 3 ząbki. Cebula zostaje z nami, bo cebulę będziemy obsmażać, opiekać. Także bierzemy widelec. Nakładamy tutaj dupkę. O tak. Palnik. Opiekamy cebulę. A few moments later. No, u mnie tak cebula jest w sumie średnio troszkę oprażona. Ją też zważymy. I ona ma 138. Dorzucamy ją do 138. Ok. Tu sobie dajemy to. I teraz będziemy jeszcze obsmażać sobie tą karkówkę na smalcu. Kochani, tutaj Wam podaję też jeszcze przepis na na śniadanie na 1 stycznia. Czy zjecie je jutro, czy zjecie je później jeszcze. To już wszystko zależy od Was. Normalnie bym tą karkówkę jeszcze natarła czosnkiem, dodała soli i pieprzu. Ale też tego nie robię teraz, bo po prostu nie zdążyłam tego zrobić po kupieniu mięsa. Czasowo bym po prostu nie wyrobiła. Ale Wy możecie, jeżeli macie czas, jeżeli kupujecie dzień wcześniej czy coś, możecie sobie ją fajnie zamarynować, wrzucić do lodówki pod folią i powinna super dojść. Także po prostu biorę, wrzucam na patelnię. Kiedy nam się już rozpuści oczywiście tłuszczyk. Nie rozbijam jej, nic z nią nie robię, bo ona i tak się fajnie rozejdzie. Pewnie zapytacie, dlaczego karkówka. Karkówka dlatego, że będę robić w jeden dzień w sumie 2 razy, tylko na 2 różne sposoby. Właśnie karkówkę z sosem pieczarkowym, z sosem grzybowym, śmietanowo-grzybowym w sumie bardziej. I dlatego też taka karkóweczka z rosołu doda nam do rosołu troszkę, ubarwi nam smak, a dodatkowo też będziemy wykorzystywać później to mięso. Dałam 3 kawałki, ze względu na to, że 1 kawałek rozdziabam sobie, po prostu dorzucę jeszcze dodatkowo jako źródło białka do samej zupy, a 2 zrobię
Dla mnie i dla mojego węgorza. Ja na okres adaptacji będę się stosowała do zasady 75% tłuszczu, 5% węglowodanów i 20% białka, ale w ogóle, kochani, jak już jesteście też na adaptacji i kiedy już zaczynacie w ogóle całą adaptację i wszystko, napiszcie mi w komentarzu, co jest waszym głównym chęcią, dlaczego chcecie przejść na ketozę, czy to jest zdrowie, czy jakieś wasze problemy, co czytaliście, co wiecie na ten temat i pytajcie, bo chcę mieć też pełno pytań, na co mogę odpowiadać. I po obsmażeniu takim niezbyt długim dorzucam do naszego ala rosołu i obsmażam jeszcze ostatni kawałek. Do zupy dodaję oczywiście majoranku. Kochani, ja będę dodawała też jeszcze, żeby podbić jeszcze bardziej tłuszcze, oleju MCT, ale też zobaczę, ile mi dokładnie wyjdzie mniej więcej po podliczeniu całego dziennego jadłospisu i wszystkiego, ile mam go dodać tak, żeby sobie podbić też ten tłuszcz. Ogólnie olej MCT jest super, bo jest bezsmakowy, da się nawet łyżeczkami go pić, tylko że też trzeba uważać z jego ilością, bo na początek może wywołać rewolucję żołądkową. Powiem wam, że u mnie na początku było średnio w ogóle z olejem MCT, bo bardzo kombinowałam i też, tak jak wam wspominałam w poprzednim filmiku, miałam olbrzymie problemy z żołądkiem, co się przekładało automatycznie też na to, że moje jakiekolwiek większe spożywanie ilości tłuszczu przekładało się na to, że przekręciłam w toalecie. Nie podaję tutaj firmy, bo oleje MCT są z przeróżnych firm. Nie wiem, który jest najlepszy, ja używam tego od dłuższego czasu i jest to dosyć fajne uzupełnienie w tym momencie, właśnie żeby podbić ten tłuszcz. Tym bardziej, że pamiętajcie, dobrze przeprowadzona adaptacja jest dla waszego zdrowia i przede wszystkim do osiągnięcia waszego celu. Im bardziej, im mocniej, im bardziej, im lepiej, im więcej, tym lepiej. Ok, i teraz tak, dodaję ten kawałek też tutaj. I chwilkę odczekajmy, aż ten się uspokoi, ten tłuszcz i będziemy go dodawać też. Tylko wiadomo, że jeżeli taki gorący dodamy do wody, to będzie tutaj ała. Więc też musimy odczekać, aż on trochę ostygnie. A nasza zupa się będzie teraz gotowała przez jakąś godzinkę. Myślę o godzinie. Zobaczymy też, w międzyczasie pamiętajcie o tym, że trzeba zbierać te burzyny, no bo to wiadomo, to jest jak zupa, tak? Każda zupa, w każdej się raczej burzyny pojawiają. A few moments later. Okay. Dolewamy sobie tego tłuszczyku tutaj. I tak niech nam się gotuje przez jakąś godzinę. Ok, kochani, witajcie po krótkiej przerwie, w sumie krótkiej, no godzinnej, w sumie trochę ponad godzinnej. Ja do zupy dorzucam teraz już, jak jest mięsko miękkie i kiedy już się wszystko wygotowało, w międzyczasie oczywiście zbierałam burzyny. Dorzucam sobie 2 kostki rosołowe. Wiem, że są ludzie, którzy nie używają kostek rosołowych. Ja nie mam z tym problemu, więc ja robię na kostce rosołowej. Udało mi się też znaleźć w ekologicznym sklepie takie kostki rosołowe na bazie bardziej tłustej niż te zwykłe, więc też właśnie takich właśnie używam. Dorzucam sobie do mojego rosołku i też stwierdziłam, że w sumie podliczyłam też kalorykę dokładnie, ile wyszło tłuszczy i wyszło tam chyba około 50 gram na 5 porcji z tego rosołu. I teraz robimy jeszcze taką akcję, że ważymy jeszcze sobie masło. Ja tutaj nam dopiszę masło. I myślę, że nawet około 150 gram dorzucę. Chociaż może nie aż tyle. Ale tak myślę, że gdzieś w tą połowę z tego akurat. Moment. Tak. Wytarujemy sobie. Dobra, dorzucę sobie to. Ok, wyszło nam 95 gram. Dorzucam sobie, żeby też podbić kalorykę. Będę jeszcze też dorzucała oczywiście ten olej MCT, ale to już zrobię później, bo też ta zupa musi troszkę ostygnąć, zanim go dodam. Dodałam zwykłą osyłkę górską i tam było 100 gram.
więc dopisuję, 98 było, więc też sobie dopisuję. I teraz co do tego rosołu. Rosół możecie zjeść sobie najlepiej, już później wrzucić to mięso, je obrać, pokroić, wiadomo, warzywa wyciągnąć, cebulę też można sobie wkroić. Można je przechowywać w lodówce na za 3-4 dni na pewno. Olej MCT można dolewać zaraz przed samym jedzeniem bądź w trakcie po podgrzaniu. No i można ją przerobić na różne rzeczy inne jeszcze. Wiadomo, że to jest jak zwykła zupa, nie? Czyli można dodać na przykład kwasku z ogórków pomidorowych, z ogórków kiszonych, ogórków pomidorowych, o rany. Na pewno można dodać przecieru pomidorowego, żeby zrobić sobie pomidorową. Można dodać przeróżne inne rzeczy. Zresztą, jak wy byście to zrobili? Dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie pomysły na zupę tego typu. Ja sobie wezmę łyżeczkę i spróbuję teraz, jak to nam wyszło. Ale wygląda rewelka. Wygląda super. Teraz spróbujemy, jak to smakuje. Ale pyszna maślana. Nie. Gorące. Uwielbiam ten smak. Można dodać śmietany. No i przede wszystkim jest tłuściutka, a o to nam chodzi. Ja ten boczuś sobie na pewno pokroję i wrzucę do całej zupki. A w takim razie ja się z Wami żegnam, idę montować filmik. Tutaj gdzieś wrzucam przepis na to, co będzie na śniadanie. No bo wiadomo, że nie z jednego posiłku się składa. Tutaj też Wam wrzucam oczywiście fitatu i zapraszam Was, kochani, do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę i widzimy się jutro o 15. Pa, pa, hej!